Szanowni Państwo, wspaniały dzień wstał. Rześkie, górskie powietrze. W słońcu błyszczą ośnieżone szczyty Alp. Jesteśmy w Tyrolu, a skoro w nim jesteśmy, to partnerem tego odcinka jest Tirol Werbung, czyli tyrolska organizacja turystyczna. Zaczynamy, moi drodzy, z wysokiego C i słowo wysokie nie jest tutaj przenośnią. Ten szczyt, Hafele Karspitze w paśmie Nordkette, wznosi się na wysokość 2334 metrów, a my nie jesteśmy przecież od niego bardzo oddaleni. No nie wyszedłem tutaj, wyjechałem tutaj kolejką. Kolejka jest na wysokości 2269 metrów. No i gdzie jesteśmy poza tym, że jesteśmy w Tyrolu? No jesteśmy nad Innsbruckiem. To miejsce, ta stacja kolejki jest nazywana jakże słusznie Innsbrucku Dachem. Tam zielona dolina, pomiędzy nią monumentalne i już jesienią ośnieżone szczyty. Zatem zaczynamy najwyżej i będziemy w dół zjeżdżać, potem nieco chodzić. W każdym razie zobaczycie Innsbruck. Innsbruck w wielu miejscach taki, którego nawet ja sam, będąc tutaj wiele razy, nie widziałem. No bo tu akurat nie byłem nigdy. W dole cudowna wstęga rzeki Inn, błyszcząca w słońcu. To właśnie ona wyżłobiła tę przepiękną dolinę. Pasmo po drugiej stronie to Hafelekar. Niektóre z tych szczytów to trzytysięczniki. Aż zdumiewające, choć oczywiste, ale za każdym razem się dziwię, że te 15 minut drogi kolejką z dołu przenosi nas w zupełnie inny świat. No bo tam zielono i 15 stopni, a tutaj zima, śnieg, temperatura około zera. Przecież nie jesteśmy na terenach narciarskich. Nikt tutaj tego murku nie naśnieżał. Słońce i majestat Alp. A propos jeszcze alpejskich stolic. Są dwie w kontekście Alp całych. Innsbruck i Grenoble. Ale Grenoble zajmiemy się kiedy indziej. Na szczycie jest przepięknie. Jest tam, żeby było jeszcze piękniej, restauracja, ale akurat nie działała. No więc zjechaliśmy na stację pośrednią o nazwie Zeegrube. I tutaj restauracja działa. Są godziny przedpołudniowe, no więc nie rzucę się na knedle, choć w menu jest ich tutaj całkiem sporo. Wziąłem rzecz zimną, drugośniadaniową można powiedzieć, mianowicie Tiroler Jausenteller. Jause to w całej Austrii coś na zimno, coś co jada się do piwa albo też wina. No skoro jesteśmy w Tyrolu, no to mamy miejscowe rzeczy. Chleb, Bauernbrot, czyli żytni chleb, aromatyzowany nie tylko kminkiem, ale i anyszkiem. Mamy słynne tyrolskie Kaminwurzel, czyli takie wąskie kiełbaski, bardzo mocno wędzone. Mamy tutaj szpeczka, tak, miejscowego szpeka. Trzeba uważać na ptaki. One tu krążą i czasami wyjadają różne rzeczy. Mamy w końcu pieczeń wieprzową na zimno. No i mamy chrzan. Chrzan, który jest wszędzie w Austrii, jest w Czechach, a u nas niezwykle rzadko się tak chrzan podaje. To nie jest chrzan z octu. To jest chrzan tarty w takich włosach. No jest też smalec. No i jest kieliszek wiernego przyjaciela potraw
czyli Grinera Veltlinera. Tutaj mniej więcej 3-4 stopnie różnicy, widok zniewalający, ale zobaczcie, ja tu zrobię kompozycję za chwilę, która będzie niemal tak piękna jak martwe natury. No bo popatrzcie, postawimy to tutaj i zobaczcie, Innsbruck i Alpy poprzez miejscowe jedzenie. To wszystko jest niezwykle spójne. Jesteśmy w miejscu, w którym spotykają się dwa rodzaje kolejek. Ta szynowa startuje niemal w centrum miasta i właśnie tutaj kończy swój bieg. Linowa ma stację zaraz obok, no i wspina się tam na ośnieżone szczyty, gdzie przed chwilą byliśmy. A ta jej końcowa, albo też początkowa, jeśli zjeżdża się w dół, stacja, ma charakterystyczną konstrukcję. Osoba, która to projektowała, będzie niejako łącznikiem pomiędzy tym miejscem, a miejscem w Innsbrucku chyba najbardziej znanym. Ale żeby tam trafić, musimy przejechać na drugą stronę doliny. Musimy pojechać mniej więcej tam. Aż sam się sobie dziwię, że mimo iż w mieście, które właśnie widzicie, bywałem naprawdę wielokrotnie, to jeszcze nigdy moja stopa nie stanęła właśnie w tym miejscu. No może to dlatego, że nie jestem olimpijczykiem, a to miejsce jest związane z dwoma olimpiadami. Zimowymi rzecz jasna, rok 1964 i rok 1976. Tutaj płonęły olimpijskie znicze, ale również tutaj była jedna z najważniejszych aren zimowych zmagań. Zmagań, które odbywają się tutaj rzecz jasna nie tylko z okazji olimpiady. To jest mianowicie legendarna skocznia Bergisel, która służy również w przerwie pomiędzy zawodami do zwiedzania. Kupuje się bilet i się tutaj przychodzi i w dodatku tam na górę można się dostać przy pomocy kolejki. To właśnie na tych belkach siadali najwięksi herosi światowych skoków narciarskich. Narciarskie skoki to ta dyscyplina, którą z pewnego względu podziwiam chyba najbardziej, a mówiąc precyzyjniej, podziwiam tych, którzy uczestniczą w tym właśnie współzawodnictwie. Podziwiam ich, gdyż cierpię na lęk wysokości. No i aż nie chcę sobie wyobrażać takiej sytuacji, że pomiędzy mną a ową przepaścią nie ma na przykład tej szyby. No człowiek siada na tej belce, no i co widzi? No w tym wypadku widzi legendarny cmentarz, bowiem lecąc tutaj zawsze widzi się cmentarz. To tutaj wiele razy triumfowali i Adam Małysz i Kamil Stoch, ale to właśnie tutaj, na tej skoczni rozpoczął swoją światową karierę nieco zapomniany zawodnik, o którym ja cały czas pamiętam. Heinz Wozi-Piwo, enerdowski skoczek. Kiedy usłyszałem nazwisko Wozi-Piwo, pierwszy raz w życiu nie mogłem oczu od telewizora oderwać. Z samej góry idealnie widać tę jedyną w tym miejscu drogę pomiędzy górami, przełęcz Brenner. W dole autostrada. Jeśli jeździmy na narty do Włoch, do południowego Tyrolu, to zawsze tę skocznię widzimy, ale jak podejdziemy kawałek dalej, to zobaczymy ów łącznik, o którym wspominałem. Łącznik architektoniczny. Otóż tę dolną stację kolejki, w której byliśmy wcześniej, jak i właśnie tę skocznię projektowała ta sama osoba. Legendarna architektka Zaha Hadid. Ona już nie żyje, ale jej biuro architektoniczne działa.
i cały czas różne projektuje cudowne konstrukcje. No ale teraz zajmijmy się konstrukcją stworzoną przez naturę. Raz jeszcze Dolina Innsbruck i majestat gór. U stóp skoczni stoi pomnik Andreasa Hofera, tyrolskiego bohatera, przywódcy powstania przeciwko Francuzom od Napoleona oraz Bawarczykom, który walczył o to, by Tyrol przynależał do Habsburgów. Tutaj właśnie stoczono kilka bitew. Bitwy na Berg Isel, czyli na górze Isel, bo Berg to góra, Isel to jej nazwa. Potem, kiedy Tyrol stał się częścią monarchii habsburskiej, właśnie w tym miejscu stacjonowali strzelcy tyrolscy, słynni Tiroler Kaiser Jäger. Takie pawilony drewniane tam to były strzelnice. A tutaj wspaniały, całkowicie zachowany budynek letniego kasyna oficerskiego. No i nic dziwnego, że właśnie w pobliżu tego miejsca wzniesiono pomnik cesarza Franza Józefa. W zasadzie zawsze z powodów, których nie muszę wam tłumaczyć, kiedy tylko jestem w Innsbrucku, to miejsce odwiedzam. No i co tym razem? Jaka konstatacja? Jest dobrze. Poprzednim razem najjaśniejszy Pan był dużo bardziej przez gołębie zanieczyszczony. Obok pomników mieszczą się jeszcze dwie rzeczy, mym skromnym zdaniem, warte zobaczenia. No po pierwsze muzeum poświęcone tyrolskim, cesarskim strzelcom. Kiedyś w Krakowie odbywał się festiwal orkiestr wojskowych i on był wspaniały. Nie wiem, czemu już się nie odbywa, ale występowało tam wiele orkiestr w historycznych właśnie mundurach. No i widziałem przemarsz Tiroler Kaiser Jäger, którzy grali różne marsze z czasów cesarstwa. To było boskie. A druga rzecz, która się tutaj mieści, to z kolei dla tych, którzy kochają na przykład panoramę racławicką. To jest mianowicie panorama poświęcona bitwie na górze Isel. Nie idziemy tam, bo już kiedyś wam ją pokazywałem w swoim przeszłym telewizyjnym życiu. Tutejsze Stare Miasto nie jest wielkie, ale no ileż można było wcisnąć pomiędzy górami. Nie jest wielkie, ale jest przecudne. Jego ikona niejako to kamienica ze złotym dachem. To ukończono w roku 1500. W rzeczywistości to jest miedź pozłacana. No i spóźniliśmy się dosłownie o parę minut. Słońce muska jeszcze górę budynku, ale już nie odbija się od tej złotej powierzchni. Pamiętajcie, że wystarczy, by słońce schowało się za jednym ze szczytów, no i będą już tylko w słońcu same gór wierzchołki. A tutaj panuje, chciałem powiedzieć mrok, ale zapomniałem, że mam na nosie przeciwsłoneczne okulary. Co mi to miasto przypomina? No, przypomina bliźniacze miasto po drugiej stronie Alp, mianowicie Bozn, czyli Bolzano. No bo bardzo podobna architektura podcienia, czyli Lauben po niemiecku, Portici po włosku. No, Tyrol to było kiedyś jedno księstwo. Dzisiaj rozdziela je granica państwowa, która na szczęście nie jest już granicą nieprzekraczalną. No tak naprawdę dla nas, mieszkających w Unii Europejskiej, tej granicy nie ma. Rzeka Inn, a na niej most, czyli Innsbruck. Więc już teraz wiecie, skąd się nazwa tego grodu wzięła. Na górze, tam, na samej górze, powiedziałem, że Innsbruck obok francuskiego Grenoble to stolica całych Alp. No dobra, powiedziałem, że nie będziemy się Grenoble zajmować, no bo nie jesteśmy we Francji, ale jesteśmy w Austrii, a przecież
W Austrii jest również cudowny alpejski Salzburg, więc czemu nie Salzburg? Tak, Salzburg jest cudownym miastem, ale Salzburg żyje Mozartem, żyje przeszłością, a tutaj mamy miasto żywe. Prawie 40 000 jego mieszkańców to studenci, to jest miasto uniwersyteckie. Wspaniałe dekoracje historyczne, ale zarazem żywe miasto. Notabene tutaj w historycznej części mieszkania są najtańsze, no bo nikt tu nie chce mieszkać. Hałas, nie da się wjechać autem, uniwersytety są gdzie indziej. Innsbruck ma jedyną w swoim rodzaju twarz. Miasto miało szczęście zwłaszcza do dwóch władców. Pierwszym z nich był cesarz Maksymilian I, zmarły w roku 1519. To właśnie on, cesarz rzymski narodu niemieckiego, położył podwaliny pod późniejszą Habsburgów świetność. I to właśnie jemu Innsbruck zawdzięcza nie tylko złoty dach, ale wygląd tej najstarszej części miasta. W dużej mierze oczywiście. A drugim władcą, a w zasadzie władczynią, była cesarzowa Maria Teresa. Nie tylko przebudowała Hofburg, ale za jej sprawą powstało tu wiele barokowych budowli. Ta aleja, zresztą piękny przykład baroku i klasycyzmu, nosi jej imię. To właśnie przy niej mieści się niegdysiejszy ratusz, dzisiaj galeria handlowa i miejsce, gdzie śpimy. To znaczy nie śpimy w galerii handlowej, bo tam są też hotele. I chciałem jednocześnie przeprosić tych wszystkich, którzy kochają nade wszystko Salzburg. Powiedziałem, że to cudowne miasto. Kto wie, być może jeśli chodzi o samą konstrukcję zabytkową, nawet ładniejsze. Ale to jest miasto bomboniera, a Innsbruck to jest miasto żywe. Do hotelu mała herbatka, wieczorem dalszy ciąg programu. W hotelu włączyłem na chwilę lokalną telewizję. Zawsze staram się to robić, niezależnie od miejsca, w którym jestem. No i konstatacja następująca. Szczęśliwie nie było w niej jeszcze świątecznych reklam. Reklamy świąteczne na 2 miesiące, czy też miesiąc przed świętami to lekka aberracja. Ale jest świąteczne drzewko, a w zasadzie drzewo. Nie wejdę pod nie, żeby mnie nie potraktowano jako prezent. Nie mam mrozu, ale jest zimno, więc siedzenie na zewnątrz wymaga niezłej determinacji. Na szczęście miejsce, do którego zmierzamy, miejsce jedzeniowe, na zewnątrz nie jest. Wszystko już wiem, gdyż pogadałem chwilę z właścicielem. Tak, właścicielem tego budynku. On jest w prywatnych rękach, a jego historia jest naprawdę niezwykła. No więc tak, XI wiek, jak piszą w przewodnikach, początki, ale tak naprawdę wybudowano to w niemal takiej samej formie w wieku XII jako basztę obronną. Ottoburg to nie znaczy, że chodzi tu o jakiegoś człowieka imieniem Otto. Chodzi o to, że w języku staroniemieckim oznaczało to puste miejsce. Puste, gdyż nikt tutaj nie mieszkał. Byli tylko żołnierze. W czasach baroku najprawdopodobniej przerobiono to, kiedy już miasto się powiększyło i to nie było we fragmencie murów obronnych, przerobiono to na siedzibę ludzką, na sadybę. Franz Józef dał z własnej szkatuły pieniądze na odnowienie tego. To jest taki list dziękczynny i dzisiejszy szef kuchni jest tego właścicielem. Kupił to jego ojciec w latach 70. Idziemy w miejsce szczególne. Kaiser Maksymilian Stube. O cesarzu Maksymilianie już mówiłem, a co to jest Stube, wyjaśnię za chwilę. Zatem co to jest Stube? No sztuba po prostu, bo jest takie polskie słowo. Precyzyjniej można by powiedzieć, że jest to jadalnia.
tradycyjna, austriacka, również tyrolska. Jeśli jesteśmy w Tyrolu, to najlepiej, żeby ona była o ścianach obitych drewnem. A jeszcze lepiej, jeśli to drewno, to jest Zichbe. Co to jest Zichbe? Zichbe to jest alpejska sosna. Bardzo szczególna jej odmiana, mianowicie sosna, która uwielbia wysokość 2000 metrów. Nie lubi rosnąć ani poniżej, w zasadzie nie rośnie. Rośnie ewentualnie ciut powyżej. I teraz o co chodzi? Poza tym, że jest to piękne drzewo. Chodzi o to, że drewno z tego drzewa, gdy się zrobi z tego no właśnie coś takiego, a to pochodzi z XIX wieku wszystko, ono przez długi czas wydaje olejki eteryczne, a te olejki eteryczne są niezwykle zdrowe, obniżają ciśnienie, są dobre na serce, no więc człowiek i ta właśnie sosna Zichbe to niezwykle dobrane towarzystwo. Znaczy człowiek korzysta z Zichbe, tnąc ją i robiąc różne rzeczy, ale też sadząc. Skoro to obniża ciśnienie, no to mam trzy dania. Trzy dania absolutnie klasyczne. Dwa z nich są klasyczne dla całej Austrii, a jedno tylko dla Tyrolu. No to też jest klasyczny dodatek, Grüner Veltliner. Zacznijmy od rzeczy ogólnoaustriackich. To jest oczywiście Wiener Schnitzel. Jeśli jest napisane w karcie restauracyjnej Wiener Schnitzel, to on musi być z cielęciny. Jeśli jest Schnitzel nach Wiener Art, no to może być to wieprzowina. Ten jest cielęcy. Pianka. Do tego sałatka ziemniaczana, roszponka oraz żurawina. Drugi ogólnoaustriacki klasyk. Tafelspitz, czyli gotowana wołowina, sztuka mięsa, jakbyśmy u nas powiedzieli, gotowana w jarzynach. Tutaj są jej kawałki. O, zobaczcie, tak mięciutka, że łyżką można ukroić. A to są dodatki. Obowiązkowe niemal, no prawie jak u plachuty, choć nie z tak wielkim ceremoniałem. Mianowicie smażone ziemniaki, chrzan, nie. To jest taki sos na bazie chrzanu z ośródką z bułki i masłem. Ekstra. No i kremowy szpinak. Dobra, mamy całą Austrię, a teraz mamy tylko Tirol. Schlutzkrapfen, czyli pierogi. Jeśli myślicie, że tylko my na świecie całym robimy pierogi, no to się mylicie. Pierogi pochodzą prawdopodobnie z Chin. A tutaj w Tyrolu takie robią z dawien dawna. Nadzienie szpinakowe dość często, ale może też być ziemniaczano-szpinakowe, a spotkałem wersje w ogóle ziemniaczano-bekonowe na przykład. No i do tego bardzo dużo masła, palonego masła. Do tego ser, pewnie w dzisiejszych czasach parmezan, choć Bergkäse byłby idealny, miejscowy ser, no i Schnittlauch, czyli bardzo dużo szczypiorku. Ale teraz dla Was rzecz, którą ja kocham, bo jest niezwykle dietetyczna po prostu. Więc trochę tego chrzanu z bułą i Tafelspitz. Kaiser byłby ze mnie dumny. Na razie, bis morgen. Piękna pogoda. Kaiserwetter, czyli pogoda cesarska, jakby miejscowi powiedzieli. Jesteśmy dosłownie 15 minut od miasta, w tej samej dolinie, pomiędzy górami. Wioska nazywa się Inzing. No i co jest w tej dolinie pomiędzy górami? Jest łagodny klimat. No więc skoro tak jest, to
tutaj uprawia się owoce. Jestem akurat w sadzie śliwkowym, ale obok są też sady jabłkowe, gruszkowe. A skoro są owoce, to z tych owoców robi się różne rzeczy. Sok też. Brennerei Draxl, czyli destylarnia należąca do rodziny Draxl. No i czy może być coś piękniejszego niż ten widok? Na horyzoncie wspaniałe góry, a na pierwszym planie cudowne kolumny destylacyjne. A w nich właśnie odbywa się magiczny proces, który zamienia owoce w doskonały płyn, w wodę życia. Kwestie podatkowe, bardzo ważne. No, byłem w Łącku u pana Maurera i tam urzędnik skarbowy siedział cały czas. Tymczasem tu mamy doskonały system. Mianowicie jest czujnik temperatury i widzą to ludzie odpowiedzialni za podatki. Jeśli tutaj mamy powyżej 60 stopni, to znaczy, że proces destylacji trwa i oni o tym wiedzą. Poza tym tu mamy też założony licznik i dokładnie wiadomo, ile wody życia zostało uzyskane. Jest jeszcze generalna umowa. Otóż ta destylarnia może rocznie wyprodukować 1000 litrów czystego alkoholu. Robi się tu głównie jabłka. Jeśli jabłek jest więcej, no to wtedy sprzedaje się po prostu świeże owoce. Ale teraz te jabłka. Pamiętacie, grappa di Monovitigno, czyli grappa robiona z poszczególnych odmian winorośli. Tu mamy podobną historię, tylko że jabłkową. Bowiem mamy jednoodmianowe jabłkowe destylaty. No tutaj na przykład odmiana jabłek Gala, Golden Delicious, Boskop, Jona Gold. Oprócz tego też inne rzeczy. Destylat z mirabelek, destylat z wiśni, destylat z gruszek. No i jest również Gewürztraminer, czyli właśnie grappa di Monovitigno. Ponieważ jesteśmy w górach, więc jest tu mnóstwo jałowca. Zatem robi się gin. W ogóle gin dzisiaj w Europie to potęga, nie tylko Szwecja, również w Austrii robią wyborne giny. No zaraz będzie trzeba czegoś spróbować, ale jeszcze raz, ten widok, no zobaczcie, to jest czysta kontemplacja. Tutaj kapie, tam się leje, a nad całością procesu czuwają Alpy. Panie i panowie, pan Hubert Draxl, twórca tych cudów. I see that you've got also barrique stuff. Yes, we have some kinds we have in the barrique. We have plum, for example, some apple. May I Sure, open it? Smell. Good, yeah. Seczken, I think. Yes, yes. Pachnie cudownie. Są również rzeczy trzymane w beczce. But I preferred style pure, without grappa bianca, for instance. For me is better than grappa barricada. This is apple without barrel. Yes, this is Boskop, clear Boskop. Clear Boskop. Yes, Boskop is very good for distilling. It's a really intense apple. So I think you should try some of this. No, apple orchards are the most important for that part of Austria. Yes, it is, exactly. Yeah. Very nice smell. Tak, to jest właśnie to, co kocham w dobrym destylacie. Jest koncentracja niezwykła, czyli w kieliszku czujemy, w nosie, w tym, co jest w kieliszku, czujemy wyraźnie przede wszystkim nie alkohol, lecz owocowość. Very beautiful and very high concentration. Yes. Okay, let's try how it is in the mouth. Gut. Einzigartig. Dankeschön. Drodzy Państwo, wyborna rzecz.
To jest przyszłość. Nie marnujmy owoców. Wunderbar. Dotychczas byliśmy wyłącznie w dolinie rzeki Inn, ale mamy też inne doliny, które nie kończą się szlakiem transportowym, przełęczowym, tylko po prostu są zamknięte. Zamyka je jakiś masyw górski. One odchodzą od doliny Innu. No i właśnie w jednej z takich dolin jesteśmy. Zajmiemy się nią w kolejnym odcinku. To jest dolina Pitstall, w zasadzie wjazd do tejże. Widzicie, co mamy na horyzoncie. Ale właśnie tutaj postanowiłem zrobić rzecz, która jest rzadko podawana w restauracjach, natomiast bardzo chętnie jadana w domach. Jest to jedna z propozycji knedlowych tutejszych. W garnku jeszcze nic nie ma. I teraz trzeba czuwać nad ilością składników. To będą mianowicie knedle z mąki gryczanej. Buchweizen Knedl, jeśli są to małe knedelki, albo knedl, jeśli są duże. Trzeba wlać do garnka 250 ml mleka i trzeba mieć 200 gramów mąki gryczanej z grubego przemiału. Ale najpierw trzeba to mleko zagrzać, dodawszy do niego nieco masła. Spadł mi nóż, zaraz go podniosę. Tyle masła będzie ok i trzeba to posolić. Mam specjalną sól, zresztą z Tyrolu, mianowicie sól z dodatkiem suszonych alpejskich ziół. No wyobraźcie sobie, co tutaj wiosną i latem na tych halach się dzieje. Rośnie mnóstwo ziół, więc teraz to solimy, a przy okazji ziołowo doprawiamy i czekamy, aż się zacznie gotować. Mleko już dymi. Dlaczego jest taki wielki garnek, a tak mało mleka w środku? No bo mleko, poza tym, że ma najszybszy transport, to również lubi wykipieć. Teraz właśnie trzeba bardzo cierpliwie i stopniowo wsypywać mąkę i cały czas mieszać. Chodzi o to, by zrobił nam się taki klajster, by mąka się zaparzyła i to będzie baza do masy do tychże knedli. Szczerze mówiąc, tylko raz wcześniej jadłem takowe knedle, ale zapadły mi one niezwykle w pamięć. No tutaj się naprawdę zrobiła gęsta masa. Teraz rozrzedzimy ją, ale przy okazji dodamy zarazem spoiwa. Jajko albo jajka 2. To zależy od tego, jakie to się gęste robi. Finalnie wiadomo, że mąka każda może być mniej mokra albo bardziej i konsystencja zaraz zostanie zbadana. Na razie dodaję jedno i chodzi teraz o to, by to wyrobić tak, by dało się całość formować. Myślę, że jedno jajo wystarczy w zupełności. Tutaj nastąpiła zamiana, mianowicie gotuje się wrzątek, znaczy jeszcze się nie gotuje, ale za chwilę stanie się woda wrzątkiem. Jest to woda osolona. No, tak, nie kłamię, zobaczcie. Wyrabiam i za chwilę formujemy i gotujemy. Tak, trzeba to dokładnie wyrobić. Trzeba też mieć miseczkę z wodą, żeby móc dłonie zwilżyć, bo teraz bierzemy porcję i formujemy niezbyt wielkie, okrągłe knedle. Idealnie. Woda się zaraz zagotuje, zwilżę też deskę i kładziemy je tutaj. Nie będą za twarde, nie rozpadną się. Idealna konsystencja. To jest w ogóle genialny pomysł. No przecież z kaszy gryczanej jesteśmy słynni, a nie słyszałem, żeby ktoś robił gryczane knedelki. A to jest klasyczne danie głodu. Gryka rośnie wyżej niż pszenica, więc również udaje się w warunkach górskich. No i tak naprawdę podstawowe składniki. Biedna, górska i wspaniała
kuchnia. Jak z parowozu. 10 minut we wrzątku powinno być ok. Sól tutaj to już nie jest ta ziołowa, no bo byłyby farfocle. Zwykła sól. 10 minut jeszcze nie minęło, ale przykryjemy szczelnie knedle i zostawimy je we wrzątku. No, podobno Włości, oszczędzając teraz gaz czy też prąd, wrzucają do wrzątku spaghetti, przykrywają i odstawiają. Dochodzi. To dojdzie na pewno. 7 minut się gotowało. Ja gazu teraz nie mogę oszczędzać, dlatego że sos. Musi powstać sos. Sos na bazie gorgonzoli. To się tutaj właśnie z takim sosem podaje. Oczywiście najprościej byłoby wlać tu śmietankę 36% i dodać do tego gorgonzolę. Ale zrobimy ten sos w wersji nieco odchudzonej. Zatem mleko, śmietanka, ona jest gęsta, ale ma 28%. I teraz gorgonzola. Jak wiadomo, są dwa typy gorgonzoli, dolce oraz pikante. Jedna łagodna, druga ostrzejsza. Od Was zależy, której użyjecie. Ta jest w wersji pikante, tak? Tak. Będzie sos bardziej wyrazisty. Jest skórka, precz z nią. Kroimy to byle jak, gdyż to jest porządny ser i on się w tym rozpuści. Kosteczka. Bach, bach, bach. Sos jest za rzadki, ale wcale nie trzeba go redukować, ponieważ wedle oryginalnego przepisu jest sposób, by go zagęścić. Ten biały proszek to maizena, czyli mąka kukurydziana. I teraz trzeba to z wodą rozpuścić, tak właśnie. To się zaraz rozejdzie i całość wlejemy do środka. Zagotuje się i wówczas będzie odpowiednio gęste. Oczywiście można to zrobić również z mąką ziemniaczaną, choć tutaj kukurydziana jest powszechniejsza. Mąka ziemniaczana dodaje takiej kleistości. Kukurydziana zagęszcza idealnie i tej takiej chińskiej kleistości nie ma. Wlewamy i za chwilkę będzie dobre. Jeszcze tylko dwie rzeczy, szybciuteńko. Trochę soli z ziołami i trochę świeżo zmielonego pieprzu. Konsystencja idealna i wersja odchudzona. Można pod tym wyłączyć, można przynieść knedle. Jeszcze pokrywki nie odkrywam, gdyż odrobina świeżo posiekanego szczypiorku i już za sekundę rzecz będzie podana. Talerz najlepiej głęboki i koniecznie najpierw sos na dno talerza i dopiero teraz na ten sos knedle. Powinny być gorące i powinny być idealmente. Tak jest. Bucha para. Dokładnie je trzeba odcedzić. Jeden jest mięciuni, bo to czuję pod dłońmi. No i drugi. I teraz schnittlauch. Tak, to jest jedzenie z tych stron, ale widzicie, nie ma w środku surowizny. Jak smakuje? Super. Polecam wprowadzić to do domowego menu. Ciao. Tschüss.